Zanim pojawiły się książki, zanim pojawił się papier, zanim człowiek wymyślił druk, pliki PDF i chmurę, ktoś zapisywał historię w glinie. Dosłownie. Mokre grudki ziemi, odciśnięte trzcinką, wypalone ogniem. I to właśnie te zapisy, paradoksalnie najprostsze, przetrwały najdłużej. Nasze zdjęcia znikną, kiedy padną serwery. Pliki skasuje jedno przepięcie prądu. Papier zje pleśń. A gliniana tabliczka, zakopana w piasku, zasypana gruzem świątyni, zapomniana na 3, 4 czy 5 tysięcy lat, czeka. Cierpliwie, aż znów ktoś ją podniesie i spróbuje przeczytać. W świecie Sumerów istnieje coś, co do dziś budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Tysiące, dziesiątki tysięcy glinianych tabliczek. To nie są tylko stare artefakty, które ładnie wyglądają w muzealnej gablocie. To zapis handlu, prawa, codzienności. Ale także historii, wierzeń, opowieści o tym, skąd wszystko się wzięło, od czego się zaczęło i kim jesteśmy. Pismo klinowe. Jeden z najstarszych znanych systemów zapisu. Te same znaki przez setki lat były całkowicie niezrozumiałe. Stały w muzeach jak nieme kamienie. Nikt nie wiedział, że krzyczą. Aż w końcu ludzie zaczęli je rozumieć. Powoli. Fragment po fragmencie. Znak po znaku. I wtedy wydarzyło się coś niewygodnego. Bo to, co zaczęto odczytywać, nie zawsze pasowało do tego, czego uczą podręczniki. Do tego, co już wiemy. Do tego, w co wygodnie jest wierzyć. Wyobraźcie sobie taki obraz. Jest połowa XIX wieku. Na wzgórzach dzisiejszego Iraku kopie młody, ambitny archeolog. Nikt nie wie dokładnie, co tu kiedyś stało. Wszyscy tylko domyślają się, że gdzieś pod warstwami ziemi kryje się coś bardzo starego. Robotnicy nagle trafiają na coś twardego, nie kamień, jakieś małe prostokąty. Setki, potem tysiące. Wyciągają je na światło dzienne, są pokryte rzędem dziwnych, klinowatych wcięć. Jakby ktoś wcisnął w miękką glinę końcówkę trzciny pod różnymi kątami. Nikt nie wie, co to jest, nikt nie umie tego przeczytać, ale instynkt mówi, to nie są przypadkowe ślady. To język. Tak wyglądały początki odkrywania biblioteki w Niniwie, w pałacu asyryjskiego króla Aszurbanipala. Tysiące tabliczek, niektóre pęknięte, niektóre zwęglone, ale wciąż czytelne. Leżały tam ponad 2600 lat, a wiele z nich było już wtedy kopiami jeszcze starszych sumeryjskich tekstów. Czyli mamy sytuację, 2,5 tysiąca lat temu ktoś kopiował jeszcze starsze opowieści z szacunkiem, słowo w słowo, żeby je ocalić. Pytanie, dlaczego? Kim w ogóle byli ci tajemniczy Sumerowie? Oficjalnie jedna z najstarszych znanych cywilizacji miejskich. Południowa Mezopotamia, dzisiejszy Irak między Tygrysem a Eufratem. Około 4-3 tysiące lat przed naszą erą. Miasta Uruk, Ur, Eridu, Nippur, Lagash. Świątynie, ziguraty, te stopniowane piramidy, które do dziś inspirują wyobraźnię. Ale jest jeden drobny, bardzo niewygodny szczegół. Język sumeryjski nie przypomina niczego, co znamy. Nie jest spokrewniony z arabskim, nie jest spokrewniony z hebrajskim, nie należy do rodziny indoeuropejskiej jak polski, angielski czy sanskryt. Jest osobny, samotny. Jakby wziął się nie wiadomo skąd. I to właśnie oni, lud o niejasnym pochodzeniu, mówiący językiem bez rodziny, jako jedni z pierwszych w historii Ziemi zapisali swoje mity, swoje prawa, swoje rachunki czy swoje modlitwy na glinie. Jak powstało pismo klinowe? Na początku nie było od razu literatury, nie było od razu wielkich poematów. Były rachunki. Wyobraźcie sobie kapłana lub urzędnika świątynnego w mieście Uruk. Przychodzi do niego właściciel pola. Oddałem świątyni 20 worków jęczmienia i 5 owiec. Kapłan bierze kawałek mokrej gliny i rysuje prosty obrazek. Kształt głowy owcy, symbol ziarna, obok stawia kreski. 3, 5, 10.
Z biegiem czasu te obrazki upraszczają się, nie trzeba już rysować całej owcy, wystarczy kilka znaków klinowych. Trzciną wciska się w glinę małe kliny pod różnymi kątami. Tak powstają abstrakcyjne znaki. Z systemu piktogramów rodzi się język zapisany. Najpierw ile zboża, ile bydła, ile piwa, kto ma zapłacić, komu zawdzięcza. Potem umowy, wyroki sądowe, listy, instrukcje, modlitwy lub hymny. Na końcu mity, opowieści o bogach, o stworzeniu świata, o potopie, o królach, którzy rządzili tysiące lat, o istotach, które zstąpiły z nieba. I teraz ważna rzecz. Większość tabliczek, które mamy, to naprawdę nudne rzeczy. Rachunki, listy dostaw. Dnia tego i tego wydano z magazynu tyle i tyle litrów piwa dla robotników kanału irygacyjnego. Można zapytać, po co nam to? Właśnie po to, że dzięki temu wiemy, że to byli realni ludzie z realnymi problemami. Mieli podatki, przysięgi, kredyty. Kłócili się, pozywali do sądu, spisywali umowy, ale wśród tych tysięcy zwykłych tabliczek są takie, które są jak granaty wrzucone w naszą historię. Teksty, które, kiedy zaczęto je czytać, wywołały bardzo nerwowy uśmiech na twarzach wielu naukowców. Bo nagle okazało się, że sumeryjski opis stworzenia świata, sumeryjska opowieść o potopie, sumeryjska wizja bogów z nieba brzmią znajomo, a jednocześnie inaczej. Weźmy na przykład historię potopu. Oficjalnie mit o potopie to po prostu opowieść o wielkiej powodzi nad Eufratem. Tak mówi podręcznik. Ale ten sam motyw boskiego gniewu, wybrania jednego człowieka, budowy ogromnej łodzi, zgromadzenia zwierząt i przetrwania katastrofy pojawia się w eposie o Gilgameszu, w sumeryjskiej opowieści o Ziusudrze, w akadyjskiej historii Atrahasisa, w Biblii Noe, w mitach z Indii, u ludów Ameryki, u ludów Australii. Pytań jest kilka. Czy wszyscy skopiowali od Sumerów? Czy to przypadek? Czy może to wspólne wspomnienie jakiegoś realnego wydarzenia sprzed tysięcy lat? Coś, co odcisnęło się tak mocno w pamięci ludzkości, że różne kultury opowiadają tę samą historię, innymi imionami. Przyjrzyjmy się teraz temu, co Sumerowie mówili o początku. W tekstach sumeryjskich pojawia się obraz świata, w którym niebo i ziemia są początkowo złączone. Bogowie zstępują z nieba, organizują chaos, dzielą zadania między sobą, ustanawiają porządek. Najwyższy Bóg nieba An, Bóg powietrza i autorytetu Enlil, Bóg mądrości, wody i techniki Enki. Do tego cała grupa bogów zwanych Anunnaki, ci, którzy z nieba na ziemię zstąpili. Oficjalnie to personifikacje sił natury, mitologiczne postacie, ale w tekstach opisuje się ich tak, jakby byli realnymi istotami, podejmującymi decyzje, kłócącymi się, sprzeczającymi o władzę, potrafiącymi tworzyć i niszczyć życie. W legendach sumeryjskich człowiek zostaje stworzony z gliny. Do tej gliny bogowie dodają coś w rodzaju boskiego pierwiastka, aby powstała żywa istota, zdolna do pracy, do świadomości. Zwróćcie uwagę, glina plus coś z nieba równa się istota ludzka. Czy to tylko symbol? Czy może bardzo uproszczony opis czegoś, czego nie rozumiemy? Genetyka, manipulacja DNA, tchnienie życia? Czy to przypadek, że w Biblii człowiek też jest ulepiony z prochu ziemi i otrzymuje tchnienie od Boga? Dlaczego tak odległe kultury tak podobnie opisują początki? Inny tekst, który elektryzuje badaczy, to tak zwana sumeryjska lista królów. Na jednej tabliczce czytamy o królach, którzy rządzili przed potopem. Niektórzy z nich panowali po 28 tysięcy lat, inni 36 tysięcy lat. Czytamy: kiedy królestwo zstąpiło z nieba, w Eridu był król. W Eridu Alulim panował 28 800 lat. Oficjalnie naukowcy mówią, to symbol, to nadmuchane liczby, które mają podkreślić wielkość dawnych czasów. Ale możemy zadać inne pytanie, skąd w ogóle pomysł na takie liczby?
Dlaczego ktoś miałby wymyślać tysiące lat, jeśli wystarczyłoby napisać król był wielki i potężny? Albo czy to możliwe, że te liczby nie są dosłowne, ale coś kodują? Inny system miar, cykle astronomiczne, wiedzę, którą przekazano w formie mitycznej matematyki? A może to ślad pamięci o istotach, dla których nasz sposób przeżywania czasu jest kompletnie inny? I teraz dochodzimy do miejsca, w którym zaczyna się najbardziej kontrowersyjna część tej opowieści, bo są tacy badacze, nie z głównego nurtu, ale jednak z dużą wiedzą o tekstach, którzy mówią: Anunnaki to nie byli bogowie w sensie religijnym, to była cywilizacja, istoty z krwi i kości, bardziej zaawansowane od nas, które przybyły na Ziemię bardzo dawno temu. Według tej alternatywnej interpretacji niebo to nie abstrakcyjna sfera duchowa, tylko inne miejsce we wszechświecie. Zstąpienie z nieba to przybycie na Ziemię, tworzenie człowieka to genetyczny eksperyment na wcześniej istniejących hominidach. Stworzenie z gliny to metafora połączenia ziemskiej materii z nieziemskim kodem. Najbardziej znany z takich autorów, Zecharia Sitchin, twierdził: Anunnaki przybyli z planety, którą nazwał Nibiru. Odległy eliptyczny obiekt krążący wokół Słońca po bardzo długiej orbicie. Według niego na Nibiru potrzebowano złota, aby ratować atmosferę. Anunnaki przybyli na Ziemię, aby wydobywać złoto. Do ciężkiej pracy stworzyli Homo sapiens, istotę mieszańczą, częściowo ich, częściowo tutejszą. Oficjalna nauka oczywiście odrzuca tę hipotezę jako fantazję i trzeba to wyraźnie powiedzieć, to jest wizja spekulatywna, ale czy ona dlatego jest fascynująca, że daje proste odpowiedzi, czy dlatego, że na swój sposób spina różne wątki, których oficjalna historia nie potrafi dobrze połączyć? Bo spójrzcie, nagle historia bogów, którzy zstąpili z nieba, przestaje być tylko bajką. Dziwnie długie panowania królów sprzed potopu nabierają sensu jako okresy życia kogoś, kto żyje znacznie dłużej niż człowiek. Motyw stworzenia z gliny plus boski pierwiastek przypomina inżynierię genetyczną. Czy to jest prawda? Nie wiemy. Ale warto zauważyć, sama idea, że bogowie mogą być istotami z innego świata, nie jest wymysłem XX wieku. Dla Sumerów to była codzienność mitu. Zostawmy na chwilę kosmiczne spekulacje. Wróćmy do czegoś bardzo przyziemnego, do tabliczek. Bo jest jeszcze jeden element, który dodaje tej historii posmaku teorii spiskowej. Do dziś znaleziono setki tysięcy glinianych tabliczek z Mezopotamii w różnych językach: sumeryjskim, akadyjskim, babilońskim, asyryjskim. I teraz, nie wszystkie zostały odczytane, nie wszystkie zostały opublikowane, nie wszystkie są dostępne. Część leży w magazynach muzeów, w British Museum, w Louvre, w muzeach w Berlinie, Stambule i Bagdadzie. Nierzadko poukładane w pudełkach, podpisane numerkami, bez opracowania. Do tego dochodzą tabliczki rozsiane po prywatnych kolekcjach, skupowane na czarnym rynku antyków, wywożone z terenów Iraku po każdej wojnie. Pytanie, jaką część dziedzictwa Sumerów w ogóle widzimy? Jeżeli mamy jedynie fragmenty mitów, kawałki poematów, oderwane wiersze, to skąd pewność, że rozumiemy całość? Wyobraźcie sobie, że ktoś za 5000 lat odkrywa fragment naszej encyklopedii, kilka haseł, ale wyrwanych z kontekstu. Czy na tej podstawie może zrozumieć całą naszą historię? A teraz pomyślcie, co jeśli wśród tych nieodczytanych jeszcze tabliczek są teksty, które wprost opisują rzeczy, o których dziś można tylko spekulować, mówią więcej o pochodzeniu człowieka, wyjaśniają, kim naprawdę mieli być Anunnaki. Oficjalnie naukowcy nie mają rąk do pracy. Tłumaczenie i opracowanie tabliczek trwa. I to jest fakt. To ogromny wysiłek. Ale teoriospiskowa część naszej świadomości zada pytanie, czy na pewno chodzi tylko o brak czasu? Czy istnieją zbiory, do których zwykły badacz nie ma dostępu?
tabliczki, jak się mówi w niektórych kręgach, w prywatnych sejfach, w magazynach, do których wejść mogą tylko wybrani, w archiwach, które nie istnieją. Czy to już fantazja? Być może, ale czy naprawdę byłoby dziwne, gdyby informacja, która podważa oficjalne narracje o historii człowieka, została uznana za zbyt niebezpieczną do publicznego ogłoszenia? Czy naprawdę myślicie, że władza, obojętnie czy religijna, czy polityczna, chętnie oddałaby kontrolę nad tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy? Pamiętajmy o jeszcze jednym. Część tekstów sumeryjskich nie przetrwała fizycznie jako oryginał, a jednak wciąż żyje. Jak? Zostały przekopiowane do innych kultur. Babilończycy przepisywali sumeryjskie mity. Asyryjczycy trzymali w swoich bibliotekach tabliczki z dużo starszymi opowieściami. Hebrajczycy, świadomie lub nie, przejęli wiele motywów do swojej Biblii. Kiedy patrzy się na to z lotu ptaka, widać ciekawą rzecz. Sumer to jak źródło. Od tego źródła odchodzą strumienie. Tradycja biblijna, tradycja grecka, późniejsza mistyka. I nagle dociera do nas coś niepokojącego. To, co uznaliśmy za naszą świętą opowieść, może być przepisanym, przefiltrowanym, wielokrotnie zredagowanym echem czegoś, co zapisano na glinie tysiące lat wcześniej. Czyli na początku było słowo, ale zanim to słowo stało się papierem, było klinem w glinie. Zróbmy teraz mały eksperyment wyobraźni. Przenosimy się do miasta Nippur. Jest późne popołudnie, 2000 lat przed naszą erą. Młody adept szkoły skrybów siedzi w świątynnym dziedzińcu. Przed nim mała gliniana tabliczka, w dłoni trzcina. Jego nauczyciel podaje mu tekst do przepisania. To nie jest rachunek, to nie jest umowa. To hymn do boga Enki, albo fragment eposu o Gilgameszu, albo opis stworzenia człowieka. Chłopak nie do końca rozumie głębię słów. Dla niego to ćwiczenie. Musi dokładnie odcisnąć każdy znak, nie popełnić błędu. Ale ktoś, kto wymyślił ten tekst, miał cel. Chciał, by pewne historie nie zginęły, by przetrwały kataklizmy, wojny, upadki miast, by przyszłe pokolenia, ktokolwiek je będzie tworzył, mogły sięgnąć po tę pamięć. I tu pojawia się pytanie, czy Sumerowie zapisywali swoją historię, czy może zapisywali historię kogoś innego? Bo nawet w ich własnych tekstach pojawia się wątek, że wiedza została im dana, że czarne głowy, tak czasem nazywali ludzi, zostały pouczone przez bogów, jak budować, jak mierzyć czas, jak zapisywać mowę. Czyli oni sami nie uważali się za początek, bardziej za kontynuatorów. Czy możliwe, że cywilizacja Sumerów to tylko pierwszy widoczny, ale nie pierwszy w ogóle etap? Że przed nimi były inne kultury, które zmiotły kataklizmy, zmiany biegunów, potopy, a część ich wiedzy przetrwała w formie zagadkowych tradycji, rytuałów, historii przekazywanych szeptem. I w końcu ktoś, Sumerowie, dostał zadanie: zapiszcie to w glinie, bo glina przetrwa. W tym miejscu możemy połączyć nitki: sumeryjskie mity o potopie, globalne opowieści o wielkiej wodzie, ślady po kataklizmach z końca epoki lodowcowej, dziwnie zaawansowane budowle w miejscach, gdzie według oficjalnej nauki ludzie powinni byli żyć jeszcze w prostych szałasach. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kiedy dziś geolodzy patrzą na ślady katastrof sprzed 12–13 tysięcy lat, mówią o nagłych topnieniach lodu, gwałtownym podniesieniu poziomu mórz, deszczach meteorytów, utopieniu wielkich połaci lądu. Czy to może być ten potop, który zapisały potem tabliczki? Jeśli tak, to Sumerowie nie byli jego świadkami, byli świadkami opowieści. Opowieści tych, którzy przetrwali, może w jaskiniach, może w niewielkich enklawach. I teraz pytanie, skąd te enklawy miały tak zaawansowaną wiedzę o astronomii, matematyce, architekturze, że mogły ją potem przekazać Sumerom? Czy to jeszcze prymitywni ludzie z epoki kamienia, czy już ktoś więcej? Czy Sumerowie z całą swoją kulturą, pismem, systemem miar, kalendarzami byli jak dziecko, któremu dano do ręki zaawansowany podręcznik? Nie wszystko zrozumieli,
ale zapamiętali tyle, ile się dało. Na glinie. Teraz spójrzmy na to z perspektywy filozoficzno-duchowej. Mamy glinianą tabliczkę, zwykły kawałek ziemi, pył, z którego powstałeś i w który się obrócisz. Na tej ziemi odciśnięty znak, ślad czyjejś myśli, czyjegoś słowa, czyjegoś doświadczenia. Glina to ciało, znak to duch, informacja. Człowiek sumeryjski był głęboko zanurzony w tej symbolice. W wielu tekstach pojawiają się tablice przeznaczenia, kosmiczne tabliczki, na których zapisany jest los bogów i ludzi. Zobaczcie, jaki to niezwykle gnostycki obraz. Istnieje gdzieś zapis, wzorzec, matryca, scenariusz, według którego rozgrywa się wydarzenie zwane świat. Czyli świat jest odczytem z tabliczki, a my jesteśmy kimś, kto próbuje tę tabliczkę zrozumieć. Teraz przenieśmy to w nasze czasy. Mówimy dziś o kodzie DNA, zapisie informacji w żywych komórkach, kodzie źródłowym wszechświata, o tym, że rzeczywistość może być symulacją, programem, o Akaszy, uniwersalnej bibliotece wszystkich doświadczeń. Zobaczcie, jak to dziwnie współgra z sumeryjską wizją kosmicznych tabliczek. Może to nie jest tylko ich lokalny wymysł. Może intuicyjnie dotknęli czegoś uniwersalnego, że wszystko jest zapisem. Różnią się tylko nośniki. Raz jest to glina, innym razem kamień jeszcze innym, DNA, a czasem mam przestrzeń samej świadomości. I teraz pytanie, jeśli gliniane tabliczki przetrwały tysiące lat, to jak długo może przetrwać zapis w naszym DNA albo w polu świadomości? Czy możliwe, że ludzkość ma w sobie pamięć katastrof, bogów, stworzenia? Ta pamięć czasem przebija w mitach, snach, proroctwach, a my udajemy, że to tylko bajki? Spójrzmy jeszcze na jedną metaforę. Nasze współczesne dokumenty, cyfrowe, ulotne, potrzebują prądu, serwerów, kabli. Gliniana tabliczka, wystarczy jej ziemia. Upadnie miasto, tabliczka zostanie. Spłonie biblioteka. Wiele zapisów zniknie, ale wypalona glina staje się twarda jak kamień. Czy to nie jest genialny symbol? Prawda, która przechodzi przez ogień, staje się trwalsza. Może dlatego tak wiele tekstów sakralnych, tak wiele opowieści musiało przejść przez ogień, przez prześladowania, cenzurę, zakazy, zanim dotarły do nas. I może właśnie tak powinniśmy patrzeć na sumeryjskie tabliczki. Nie jak na relikty z muzeum, ale jak na przesyłkę z bardzo dalekiej przeszłości, która przetrwała ogień, wodę, czas, wojny, żebyśmy dziś mogli zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś tak bardzo chciał, byśmy to przeczytali? I wreszcie to, co najbardziej niewygodne. Pismo klinowe rozszyfrowaliśmy dopiero niedawno. Zaledwie kilkaset lat temu. Przez tysiące lat te znaki były wokół ludzi. W ruinach, w kamieniach wbudowanych w nowsze mury. Nikt ich nie rozumiał. Może dokładnie tak jest z naszym życiem? Znaki są wszędzie. Mity, symbole, powtarzające się wzorce, ale nie umiemy ich czytać. Potrzebny jest ktoś, kto stanie się jak XIX-wieczny Rawlinson ciała i duszy, kto spojrzy na to, co wydawało się tylko ornamentem i powie, to jest język, tu jest wiadomość, to nie przypadek. Może sumeryjskie tabliczki są właśnie takim kluczem. Mówią, to co nazywacie religią, historią, mitem, to różne wersje tego samego przekazu. Przekazu o istotach, które tu przyszły, o eksperymencie zwanym człowiek, o cyklach stworzenia i zniszczenia, o potopie, który już był i o potopach, które mogą być. Na koniec wróćmy do prostego, ale fundamentalnego pytania. Dlaczego różne teksty z różnych miejsc opowiadają podobne historie? Dlaczego Sumer, Biblia, Indie, Ameryka prekolumbijska mówią o bogach z nieba, o wielkiej wodzie, o stworzeniu człowieka z pyłu i boskiego pierwiastka, o buntach między górą a dołem? Czy to przypadek? Czy plagiat? Czy wspólne źródło? A jeśli jest wspólne źródło, to gdzie ono jest?
W jakiejś zaginionej cywilizacji? W kosmicznej rasie? W pamięci planety? W kodzie DNA? W polu świadomości? A może we wszystkim naraz? Sumeryjskie tabliczki mówią nam jedno. Historia jest znacznie starsza, bardziej skomplikowana i bardziej tajemnicza, niż lubimy sobie wyobrażać. To, co do nas dotarło, to tylko fragment. Nie wszystkie tabliczki są kompletne. Nie wszystkie zostały odczytane. Nie wszystkie są dostępne. Więc skąd mamy pewność, że znamy całą historię? Może to, co czytamy, to tylko urywek ogromnej księgi. Jedna strona z wielotomowego dzieła. Może część została utracona. Może część spalono. A może część nigdy nie miała zostać znaleziona. Albo jeszcze inaczej. Może część tej historii nigdy nie miała być zapisana na glinie. Może najważniejsze rzeczy są zapisane gdzie indziej. W naszej krwi, w naszym podświadomym lęku przed wodą i ogniem, w naszym poczuciu, że nie jesteśmy stąd, w naszych snach o utraconym ogrodzie i upadku z nieba. Tabliczki sumeryjskie są jak zewnętrzne lustro. Pokazują coś, co jest w nas. I może właśnie dlatego budzą taki niepokój. Bo kiedy pytamy, kim byli Anunnaki, skąd przybyli bogowie i co tu z nami robili, to tak naprawdę pod spodem jest jeszcze jedno pytanie. Skąd naprawdę pochodzi człowiek? Nie tylko biologicznie, ale duchowo, świadomościowo. Czy jesteśmy dziećmi Ziemi, dziećmi gwiazd, efektem eksperymentu, upadłymi bogami? Czy wszystkim tym naraz? W którejś z kolejnych audycji wrócimy do tego pytania, bo sumeryjskie tabliczki to dopiero początek drogi. Zapis, który przetrwał tysiące lat, nie po to, byśmy się nim zachwycali w muzeum, ale po to, byśmy, patrząc na te małe, gliniane prostokąty, odważyli się zadać sobie najprostsze i najtrudniejsze pytanie: kim? Tak naprawdę jestem? Dziękuję, że byliście tutaj do końca. W świecie pełnym hałasu to właśnie takie chwile mają znaczenie. Jeśli coś w tobie zostało, to znaczy, że było warto. Do zobaczenia następnym razem. Słuchaj głosu serca.